Cześć kochani, witamy Was na kanale Prosty Styl Życia 1, 2, 3. Dzisiaj zrobimy z Wami pieczonki, czyli ziemniaki pieczone w garnku. Ostatnio z czego nam został ten boczek? Nie wiem, kurde, nie pamiętam. Przepraszam. Jejku, z żurku, przepraszam. Aha. Została nam druga część boczku, około 200 gram, więc postanowiłam zrobić z Wami pieczone ziemniaki. Więc potrzebujemy około 200 gram boczku, znaczy się ja tyle mam. Jak będziecie mieli 100, to może być 100, 300 to 300, może być kiełbasa, co chcecie. Lubicie dużo kiełbasy, dużo mięsa? Walcie do gara ile chcecie. Ja zrobię taką porcję na 2 osoby, na mnie i na męża, więc przygotowałam sobie jedną cebulę, 6 ziemniaków, 3 marchewki, takie średnie. I teraz Was na chwilę zostawię, obiorę sobie ziemniaki, obiorę marchewkę i do Was wrócę. A jednak z Wami sobie obiorę te warzywa. Mam obieraczkę, taką nieruchomą, fajna, bardzo fajna. Kiedyś jej nie lubiłam, dużo lat jej nie używałam, ale jednak widzę, że się sprawdza. 12 lat ma. Albo 13. Witam Was kochani ponownie. Ja już sobie wymyłam ziemniaki i marchewkę i teraz będę kroiła ziemniaki i marchewkę w plasterki. Im cieńsze, tym szybciej ziemniaki będą zrobione. Fajnie, żeby było wszystko w miarę równe, bo wtedy wszystko będzie równo miękkie. Ja kroję tak mniej więcej, już Wam powiem, takie plasterki. Takie, bym powiedziała, że to jest, ile określasz? Milimetr? Nie, no, 2 2 milimetry? 3? Tak 2 mm może. Cieniutkie, no. Przejrzyste prawie. 2 mm myślę, że nie więcej. Może być, słuchajcie, zrobicie grube, będzie po prostu dłużej trwało robienie tych ziemniaczków i będziecie wszystko kontrolowali tak czy inaczej, więc też nie ma problemu. Ale ja robię cienkie, żebyśmy mogli szybciej zjeść. Tak samo cienko pokroję w plasterki marchewkę, cebulę w półkrążki i pokroję boczek w plasterki. Później Wam pokażę, jak będę wszystko wykładała. Aha, i jeszcze będzie potrzebna zielona pietruszka. Sól, pieprz do smaku i trochę wody. Także ja się zabieram za krojenia. Teraz boczek pokroję w takie niegrube plasterki. Mogłabym pokroić w kosteczkę, ale tak jak Wam mówiłam kiedyś, że ja nie lubię boczku. Nie przepadam za kiełbasą i boczkiem w takich potrawach, ale za to aromat, no musi być ten boczek czy kiełbasa, musi być jakaś wędzonka w takich ziemniaczkach. Tym sposobem
będę mogła sobie po prostu łatwiej wybrać z garnka, czy wybrać z talerza. I dlatego ja zawsze robię plastry, ale możecie sobie zrobić kosteczkę, cieńsze plasterki, paski, jak uważacie. Teraz wszystko mamy już pokrojone w plasterki, cebulę w półkrążki i zaczynamy wszystko układać. Na samo dno kładziemy ziemniaki. Nie staramy się jakoś układać w jakieś, nie wiem, kółeczka, kwiatuszki. Po prostu wykładamy jedną warstwę ziemniaków. Jedną warstwę tak, żeby przykryło dno garnka. Powiedzmy, z tej ilości zakładam, że będzie z 2-3 warstwy. Mamy już warstwę ziemniaków. Teraz wykładamy warstwę marchewki. Ostatnią warstwą zawsze są ziemniaki i boczek, więc w tym przypadku będą 2 warstwy marchewki. Rozdzielam sobie mniej więcej ją na połowę, powiedzmy tutaj z tej miseczki. Mam już warstwę marchewki. Teraz wykładam rozczapierzoną Roztapirzoną. cebulę. Tego, połowę tego, co mam. Posypię zieloną pietruszką. Ja mam mrożoną. Jeżeli nie lubicie, nie sypać, nie szkodzi. Nie ma problemu. I teraz solę. Ja użyję mniej więcej pół łyżeczki. Słuchajcie, zawsze lepiej mniej niż więcej. Bo zawsze można sobie po prostu na talerzu dosolić, prawda? Solę. Pieprzę. I wykładam warstwę boczku. Nie musi być na całości, bo chcę, żeby większość była u góry. Szczerze Wam powiem, za grube te plasterki pokroiłam. Zróbcie sobie cieńsze, chociaż to nie ma większego znaczenia. Tłuszczyk się wytopi, aromat. I teraz znowu warstwa ziemniaków. Tak, żeby przykryło te poprzednie warstwy. Tak mniej więcej. Tu mi zostały ziemniaczki na ostatnią warstwę. Teraz marchewka, to co mi zostało. Używam wszystko. Cebula. Pietruszka. Pietruszka zdrowa, bardzo zdrowa. Oczywiście każdy wie. Posolę. Tak. Na oko. Wyobrażam sobie, gdybym posoliła tą porcję ziemniaków i marchewki. Ale lepiej mniej, tak jak mówię. Popieprzę. A, z tym pieprzem też proszę uważać, bo ja akurat to danie zawsze mam przepieprzone. Teraz przykrywam ziemniakami, bo to już będzie ostatnia warstwa. Staram się teraz już wszystko przykryć. Danie jednogarnkowe. Wiem, że jest trochę może roboty, bo to krojenie,
ale jak już tylko pokroicie, to układanie to jest sama przyjemność, a później po prostu przykrywamy i się robi. To jest takie pyszne. To jest moje danie z dzieciństwa. Moi rodzice robili pieczone ziemniaki, to się u nas nazywało. I najbardziej lubię te ziemniaczki na dole, które się przypiegają przy garnku. Przy dnie garnka. Słuchajcie. Jezu, jestem w szoku. Nawet z ilością nie przesadziłam. Więc bardzo się cieszę. Teraz posolę. Odrobinę pieprzu. I wykładam na samej górze boczek. Ten boczek będzie się wytapiał, będzie szedł aromat po całych ziemniakach, więc możecie sobie wyobrazić, jakie to będzie pyszne. Już nie sypię pietruszką, nie ma sensu, posypię pietruszką już na talerzu. Około połowy. Szklanki, ja mam taką szklankę do tureckiej herbaty, ona jest taka malutka. Wody. Żeby nam nie przywierało za bardzo do dna. I teraz przykrywam. Wkładam na piec. Ja mam piec elektryczny na 2, czyli na bardzo wolnym. Przez godzinę się będzie dusiło. Po godzinie odkryję i sprawdzę widelcem, czy mniej więcej wszystko jest miękkie. Jeżeli nie, no to jeszcze 20 minut będziemy po prostu trzymali na ogniu. Także widzimy się za godzinę, a z Wami za momencik. Słuchajcie, ja teraz sprawdzę ziemniaki po upływie godziny czasu. Nakuwam widelcem i czuję, że są jeszcze twarde, więc nastawiam budzik na jeszcze 15 minut i po upływie czasu 15 minut sprawdzę ponownie. Ale pachnie. Minęło 10 minut, już sprawdzam ziemniaki. Powiem Wam, że są mięciusieńkie, wbijam widelec do samego końca, wszystko jest mięciutkie, wygląda pięknie i pachnie wybornie, więc ja nakładam na talerz i zaraz do Was wracam. Kochani, danie wygląda tak, pachnie wybornie, smakuje wybornie. Szczerze Wam powiem, że nie trzeba nic u nas przyprawiać, akurat udało mi się nie przesolić, nie przepieprzyć. Jest idealnie, to jest akurat porcja dla męża, więc z boczkiem polecam Wam serdecznie. Danie przepyszne i bardzo proste, robi się praktycznie samo. Mi zajęło to godzinę i 10 minutek, bo te 10 minut musiało sobie dojść w tym piecu. Także polecam Wam bardzo. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach z następnymi przepisami. Całuję Was mocno, ściskam i buziaczki. Pa, pa!